ktoś może mieć umiejętności, które są potrzebne, ale w ogóle nie ma chęci, żeby tego zrobić. O, ty awansik za 3 lata albo nigdy. Bierzemy pod uwagę oczekiwania firmy, ale z drugiej strony oczekiwania tej osoby. On się uczy, firma się rozwija, projekty idą do przodu. Dobry menedżer ma tę ocenę zawsze w głowie. Inaczej będziemy oceniać juniora, a inaczej będziemy oceniać seniora. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rejkowski I Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rzeczy, która dla wielu z nas jest stresująca i niewygodna, czyli czymś, co składa się na tak zwaną apteczkę lidera, czyli podstawowe narzędzie lidera wspomagające naszą pracę. I jest to taka rzecz, która nazywa się ocenianie i rozwój pracowników. Wielu z nas myśli sobie na temat oceniania pracowników, a tym bardziej, jeżeli pamiętacie i macie w organizacji taką instytucję jak oceny roczne, o tym sobie porozmawiamy, jak to będzie wyglądać, no to zapewne mieliście sytuację, że już was wzdryga na samą myśl, bo ani nie macie czasu, projekty gonią, a tutaj trzeba jeszcze ocenić ludzi, zrobić to jakkolwiek dobrze, bo jeszcze dałaś jakieś Excele wysłać, tutaj raporty i jeszcze od tego zależy czyjeś życie, pensja, przyszłość i tak dalej. No to chyba nie do końca o to chodzi, więc Krzysiek, po co w ogóle to robić? Jeżeli jesteśmy w jakimś wielkim korpo, to powiemy Wam o tym, jak te procesy oceny wykorzystać dla własnych celów, czyli Waszego zespołu, Waszej firmy, żeby to nie była kolejna upierdliwość. Natomiast jeżeli jesteście w mniejszych firmach, to Wam powiemy o tym, że wdrożenie niektórych z tych narzędzi to nie jest coś, co spowoduje, że Wasza firma będzie korpo i będzie bardziej skostniała, ale coś, co spowoduje, że będziecie lepiej szli do przodu. Niektórzy mogą pomyśleć, że najlepszy pracownik to jest taki, że tak, zrekrutujecie go, pasuje Wam, przyjdzie, siadacie go przy biureczku i przez najbliższe 20 lat będzie klepał w tę klawiaturkę i robił to, co byście chcieli. Oczywiście to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie się rozwijali, bo jeżeli ludzie się rozwijają, to po pierwsze mają większą satysfakcję z pracy, robią fajniejsze rzeczy, wpadają na lepsze pomysły, no i to również przekłada się jednoznacznie na sukces naszej firmy, naszego projektu, naszego zespołu. Jeżeli ludzie nie będą się rozwijać, to przeważnie dlatego, że jak na rozmowach rekrutacyjnych rozmawiamy, to pierwsza rzecz, o której ludzie mówią, to że oczekują rozwoju, to będą nieszczęśliwi, ta praca nie będzie spełniała ich oczekiwań. Prawdopodobnie poszukają pracy gdzie indziej, w firmie, która ten rozwój im da. No i oczywiście Wasza firma, Wasz zespół, Wasz dział nie będą innowacyjni, nie będą szły do przodu. Więc rozwój pracowników to jest coś, co daje obopólne korzyści. Pracownik jest szczęśliwy, my jesteśmy szczęśliwi i dlatego powinniśmy iść w tym kierunku, powinniśmy to robić. A ta ocena i rozwój to są dwie rzeczy, które idą sobie w parze, bo czasami jest tak, ja pamiętam z mojej pierwszej pracy, to było tak, że ponieważ mój szef właśnie za bardzo nie dbał o mój rozwój, więc ja się sam rozwijałem, w związku z tym to było takie bardzo losowe, strzelałem gdzieś tam, nie wiem, pamiętam, programowałem w PHP, a sobie znalazłem szkolenie jakieś dotnetowe i w sumie nie wiem, no bo chciałem się czegoś tam dowiedzieć, więc to było gdzieś tam rozstrzelone. Więc to jest ważne, że rozwój to jest najlepiej, jeżeli my poprzez różne mechanizmy dotyczące oceny, formalizacji tego rozwoju powodujemy, że on jest w taki sposób skanalizowany, że z jednej strony spełnia oczekiwania pracownika, ale z drugiej strony też dokłada tę cegiełkę do tego, co my robimy. Te rzeczy się ze sobą bardzo ładnie łączą, ponieważ kiedy mówimy o rozwoju, no to dajemy przestrzeń do tego, żeby pracownik się rozwinął, ale też żeby się wykazał. Przez to, że on będzie się miał okazję pokazać, że potrafi robić duże rzeczy, wartościowe rzeczy, potrafi się zaangażować, ma chęci. To się przekłada na efekty, na to, że ciągnie firmę w konkretnym kierunku, w którym chcemy. On się uczy, firma się rozwija, projekty idą do przodu. To nam później pozwala bardzo łatwo też ocenić danego człowieka. Tutaj na wstępie jeszcze bardzo ważna rzecz odnośnie tego, czy każdy musi się rozwijać, czy nie. Też mieliśmy odcinek, który
podlinkujemy w notatkach. To jest istotne, że jest taki czas, że ludzie nie mają przestrzeni na to, żeby cisnąć na maksa i tutaj rozwijać się dużo bardziej niż sytuacja tego wymaga, czy no po prostu nie mogą, no, budują dom, mają małe dzieci, nie dosypiają, muszą się ogarnąć i jedyne co chcą to przyjść na te 8 godzin, zrobić swoje i zrobić to dobrze i to też jest ok. I z drugiej strony też będziecie mieli, też są tacy ludzie, którzy tak mają naturalnie, że oni lubią, że rzeczy się nie zmieniają. Rzeczy są w miarę stałe, stabilne, będą robić swoją robotę dobrze, przyjdą, zadbają o to, żeby wszystkie taski były przypilnowane, terminy były dowiezione, żeby wszystko było wykończone. To są ludzie, którzy są bezcenni, tak zwani przez nas NPC i naprawdę bardzo, bardzo dobrze ich mieć. Ich nie ma co cisnąć o to, że ty tutaj każdy koniecznie musisz się rozwijać, bo to nie jest coś, co ich interesuje. Ich interesuje, żeby jak najlepiej zrobić swoją robotę i żeby to było stałe. Więc taka postawa też jest to ok i jak taką postawę oceniać, to też do tego dojdziemy. Wiesz, Paweł, ale z NPC to jest tak, bo za naszych czasów NPC to był taki ktoś, kto był bardzo potrzebny, żeby gra szła do przodu. Słyszałem, że niektórzy NPC używają w takim określeniu negatywnym, więc to jest ważne. Dla nas NPC to są osoby, które wspierają drużynę w tym, żeby drużyna szła do przodu i są bardzo ważni. NPC też są częścią drużyny. Ale ważne to, co jest Paweł powiedział, czyli indywidualne podejście. Bo to nie jest tak, że jesteśmy w szkole, takiej zresztą typowej polskiej. Wszystkie dzieci, wszyscy członkowie zespołu mają te same szufladki, te same kryteria, robią te same zadania domowe i są oceniani w ten sposób. Więc pierwsza rzecz to jest coś, co hasłowo nazywamy learning plans, czyli właśnie takie plany rozwoju. Ważne, żeby one były oczywiście w oparciu o jakieś wystandaryzowane kryteria, czyli dobrze, żebyśmy mieli u nas w dziale czy u nas w firmie takie ogólne, transparentne, dostępne dla wszystkich kryteria, że jeżeli chcesz być deweloperem, to to, jeżeli chcesz być senior deweloperem, to to, architektem coś innego, jakieś inne ścieżki, to jeszcze coś. I tam są takie dosyć ogólne oczekiwania, tak jakbyśmy wpisali sobie na przykład w ogłoszeniu o pracę, no albo trochę bardziej wewnętrzne, już bardziej skonkretyzowane, ale opierając o to, przygotowujemy indywidualny plan dla tego człowieka, bo bierzemy pod uwagę oczekiwania firmy, ale z drugiej strony oczekiwania tej osoby. Ludzie nie są wszyscy tacy sami, będą mieli różne oczekiwania, więc będziemy to dostosowywać. I tutaj bierzemy pod uwagę takie pierwsze, bardzo, bardzo ważne pytanie, które musi sobie zadać nasz pracownik, czyli co ja chcę w życiu robić. I my, jeżeli możemy, to właśnie musimy to mu pomóc robić w naszej firmie, jeżeli to jest spójne z drugim pytaniem, co jest potrzebne naszej firmie, naszemu działowi, naszym projektom. Jak patrzymy na te potrzeby z dwóch stron i znajdujemy tę część wspólną, musimy oczywiście się upewnić, że jest to zgodne z wartościami firmy, z wartościami pracownika. No nie możemy robić czegoś wbrew naszym wartościom. Nie wiem, pracownik miałby ochotę trochę, pohakować banków i porobić różne inne rzeczy, no to jeżeli to nie jest zgodne z wartościami naszej firmy, to nie umożliwimy mu tego. Z tego wynika, że musimy poszukać, gdzie te nowe umiejętności, nowe doświadczenia nasz pracownik będzie mógł zrealizować w naszej firmie, najlepiej tu, już i teraz, gdzie będziemy mogli wyznaczyć taki cel trochę wyższy od możliwości pracownika, żeby wchodził po tej drabince, ale najlepiej, żeby to było coś praktycznego, żeby to nie był projekt na zaliczenie. To jest bardzo ważne, żeby te 4 rzeczy się kleiły, ponieważ wtedy mamy sytuację win-win-win. Wygrywa pracownik, ponieważ ma przestrzeń do rozwoju w obszarze, w którym chce i może się tym bawić od razu i rozwijać się na projektach, które aktualnie robicie. To jest idealna sytuacja, żeby to właśnie nie był projekt na boku, a weź coś tutaj zrób się, pobaw, może wyjdzie, może nie wyjdzie. Bez sensu. Sami dobrze wiecie, jeżdżąc po szkoleniach, jeżeli byliście kiedykolwiek na jakimś szkoleniu, warsztacie, gdzie robiliście jakiś pet project, że to w sumie szło do szuflady i kiedy siadaliście do prawdziwego życia, do prawdziwego kodu, do prawdziwego projektu, się okazywało, że nikt nie ma bladego pojęcia, jak to przełożyć i z tym jest dokładnie to samo. Jeżeli to się klei z projektami, z wartościami, z tym, co chce firma, co chce człowiek, jest to naprawdę sytuacja genialna i dobrze wtedy ustalić też, jeżeli chodzi o ten cały plan, jego ramy czasowe, no bo to też nie może być plan, jeżeli mówimy o przejściu ze stanowiska, ponieważ to jest związane z awansami, to jest związane z rozwojem, to musi się kupy trzymać, że nie możecie teraz człowieka trzymać na zasadzie o, ty awansik,
za 3 lata albo nigdy. Ten plan musi być dostosowany do możliwości, do potrzeb danego człowieka. Tak jak Krzysiek, ty powiedziałeś, trochę wyżej, żeby najlepiej, idealnie po zrealizowaniu tego planu kończył się awansem na wyższe stanowisko. Musimy nagrać kiedyś taki odcinek o tych ścieżkach kariery. Mieliśmy taką fajną prezentację, gdzie pokazaliśmy, jak to może wyglądać, ponieważ ważne, żeby zapewnić te możliwości. A jeżeli ich nie ma, trzeba je stworzyć. I wtedy kłania się Job Crafting, czyli wywiad z Agnieszką Jurkowską z odcinka 17. Było to już jakiś czas temu, ale to jest dalej aktualne, czyli trzeba stworzyć i pomóc stworzyć swojemu pracownikowi to miejsce, to stanowisko, które będzie idealne dla niego. Cały odcinek dotyczący wyłącznie learning planów nagraliśmy już jakiś czas temu, odcinek 23. Zobaczcie, bo tam mamy na przykład też Excele, które możecie wykorzystać, więc jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to zobaczcie, bo warto. To, co jest ważne, to niezależnie od tego, czy z daną osobą gonicie awans, czy macie business as usual, to jest to, że nie możecie tak trwać po prostu. No ta osoba prawdopodobnie dobrze pracuje, albo nie wiem, tak na czuja i już. Cały czas musicie zarówno wy, jak i oni być świadomi tego, jak wam idzie, czy idzie dobrze, czy idzie źle, czy warto coś poprawić. Zwłaszcza jeżeli macie jakieś korpo zasady, które nakazują wam ocenę raz na jakiś czas, bo bonus, bo jakaś tam ewaluacja, tego typu rzeczy. I nasza pamięć płata figle, są błędy poznawcze, które powodują, że w czasie oceny raczej nie pamiętamy o wszystkim, pamiętamy to, co się wydarzyło chwilę temu i zależnie od tego, czy to było coś bardzo złego, czy bardzo dobrego, to jest to, co wpływa na naszą pamięć. Więc to, co jest ważne, to jest coś takiego, co się nazywa Success Book. Bardzo promujemy i uważamy, że to jest ważne. Mówiliśmy o tym w odcinku 61. To jest o tym, że zapisujemy zarówno te sukcesy, jak i porażki, czy w ogóle co się wydarzyło. To jest taki, no może nie dziennik, ale miejsce, gdzie jeżeli zdarzyło się coś ważnego, co jest warte odnotowania, to tam sobie właśnie zapisujemy. Oczywiście to jest jakiś dokument, który mamy współdzielony. I to pozwala na taki moment retrospekcji, zarówno dla tego pracownika, żeby zobaczył, mam sukcesy, robię fajne, robię ciekawe rzeczy, ale też, żeby pisać tam czasami jakieś porażki, czy jakieś kłopoty, problemy, bo to też jest miejsce na naukę. Nie chodzi o to, żeby to było jakieś takie, nie wiem, szukanie na kogoś haków, żeby w czasie oceny mieć papiery, na to, żeby kogoś zwolnić, czy mu nie dać bonusa, tylko bardziej chodzi o to, że był jakiś problem, była jakaś trudność, jakie z tego lekcje wyciągnęliśmy, czego się nauczyliśmy i w jaki sposób będziemy lepsi. No i to zwiększa pewność siebie i taką odporność psychiczną, bo przeważnie jest tak, że tych porażek może być sporo, ale może być też sporo sukcesów. I spojrzenie na to właśnie z lotu ptaka pozwala zobaczyć pewne schematy. W tym jesteśmy dobrzy, w tym gorsi. To musimy podciągnąć, tego możemy uczyć innych. To jest bardzo wartościowe, jest to bardzo istotny element ewaluacji. I teraz zobaczcie, jak to się wszystko pięknie łączy. Kiedy mamy learning plan, kiedy mamy tą ścieżkę kariery, wiemy, co ten człowiek chce zrobić, kiedy on to robi. Kiedy regularnie spotykamy się 1 na 1 z tym człowiekiem i pracujemy nad tym, pilnujemy tego, badamy, spisujemy success booki. O spotkaniach 1 na 1 mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, koniecznie zobaczcie, jeżeli z tym macie problem. I te rzeczy, kiedy one są zgrane i one ze sobą działają, prowadzą nas świetnie do tego momentu ewaluacji, do momentu oceny. I teraz możemy tą ewaluację wesprzeć jeszcze dodatkowymi narzędziami, czyli możemy wykorzystać takie narzędzia jak na przykład Feedback 360. Polega to na tym, że pytamy wszystkich ludzi dookoła, wszystkich współpracowników do góry i na dół, czyli pytamy szefa, jak nas widzi, pytamy pracowników, jak widzą naszą pracę, jak oceniają naszych peerów, czyli ludzi na tym samym stanowisku, ale na przykład w innym zespole, z którymi pracujemy, na przykład często nad różnymi projektami, jak oni widzą, jak oni oceniają tą pracę i wtedy to jest taka informacja z całego otoczenia, dlatego to się nazywa 360, patrzymy z góry, z dołu, z lewej i z prawej, dotycząca każdej osoby i to nam pozwala zebrać właśnie taki szeroki obraz na temat pracy, bo jedno jest to, co my widzimy jako przełożeni, oceniając danego pracownika, ale też musimy wziąć pod uwagę całe otoczenie tego, co się dzieje, bo może jest tak, że ktoś, mam nadzieję, że nie, ale jest takim typem, który do was się przymila, wam mówi, że tutaj udaje, że jest super dobrze, a tak naprawdę dookoła stwarza same problemy i wszyscy w firmie po prostu nie mogą z nim pracować, nie mogą z nim wytrzymać. To też musicie brać poprawkę na to, że takie informacje też musicie filtrować, wyjaśniać i rozmawiać na ten temat.
ale to jest też rzecz, którą musicie wziąć pod uwagę, no bo nie żyjemy w próżni, żyjemy z całym zespołem. Kolejnym takim elementem oceny, ale nie oceny indywidualnej, to jest ważne, tylko wsparcia dotyczącego tego, żeby dowiedzieć się, jaki jest kontekst, jest taka chociażby ocena ENPS, ale to może być jakakolwiek ocena tego, jak ludziom się pracuje w firmie, co im się podoba, co się nie podoba. Takie wyniki mamy przeważnie zagregowane na poziomie zespołów czy na poziomie działów i to nie jest coś, co ocenia daną osobę, ale bardziej pokazuje, w jakim kontekście taka osoba się porusza. Czyli pozwala nam na przykład zobaczyć takie rzeczy, że nie, wymagaliśmy od kogoś, żeby w jakiś sposób usprawnił jakieś procesy, ale potem się okazuje, że te procesy są w ogóle nieusprawnialne na poziomie tej osoby, bo w ogóle wszyscy na nie narzekają i ktoś, kto ma na to wpływ, jest zupełnie gdzie indziej. To jest jakieś takie coś dotyczące kontekstu, co na przykład też warto wziąć pod uwagę, żeby zobaczyć, w jakim kontekście się ta osoba znajduje. I tu czasem pojawia się taka rzecz, którą warto zauważyć, że czasem jest tak, że nie jesteś w stanie dowieść efektów, ale się zaangażowałaś. Więc to jest ważne też, żeby to rozdzielić i żeby móc to oceniać, móc na to patrzeć i widzieć to, że ktoś mógł ponieść naprawdę duże nakłady, dużo się nauczyć, zrobić bardzo dużo rzeczy, ale na przykład, nie wiem, ktoś z senior managementu to zupełnie zablokował, no to wtedy nie za bardzo możemy ocenić, że ta osoba czegoś nie dowiozła, chyba że jej zadaniem i w zakresie jej możliwości było wpłynąć na ten senior management. Kolejna rzecz, którą bierzemy pod uwagę przy ocenie, która jest trochę z tym związana, to jest skill versus will, czyli umiejętności i chęć zrealizowania czegoś. Suma tego daje efekty, bo ktoś może mieć umiejętności, które są potrzebne, ale w ogóle nie ma chęci, żeby tego zrobić. I wtedy to jest problem motywacyjny. Z drugiej strony ktoś może mieć chęci, naprawdę chcieć, ale brakuje mu umiejętności. To jest temat na osobny odcinek, ale ważne jest to, że to nam pozwala zidentyfikować, gdzie musimy pracować i co musimy poprawiać. Ta ocena nie jest tylko po to, żeby ustalić, czy dajemy premię, nie dajemy premię, dajemy podwyżkę, czy nie, ale ustalić w ogóle, gdzie my jesteśmy. Zobaczyć, gdzie na tej ścieżce rozwoju jesteśmy w danym momencie, gdzie możemy się jeszcze rozwinąć, co nam jest potrzebne, jak nam się współpracuje razem, ponieważ tutaj też kwestii na przykład czy efektów, czy zaangażowania, czy w ogóle tej chęci, to ta ocena tak czy inaczej, no ona jest w pewnym stopniu subiektywna i to jest taka nasza ocena i ciężko, żeby ta ocena była w 100% obiektywna. Nam zależy na tym, żeby ta ocena przede wszystkim była sprawiedliwa i była fair. Żeby nie było sytuacji w zespole, że ocenimy na przykład jedną osobę, o super, bo kogoś tam lubimy, ale ktoś drugi powie, ale przecież on tutaj nie dowozi, w ogóle to nie ma sensu, więc ważne jest to, że wy jako liderzy musicie oceniać sprawiedliwie, musicie mieć skalę ocen rozpiętą per stanowisko i per seniority, poziom tego stanowiska, czyli inaczej będziemy oceniać juniora, a inaczej będziemy oceniać seniora, inaczej będziemy oceniać na przykład architekta, a inaczej będziemy oceniać DevOpsa, czy na przykład jakiegoś frontend dewelopera. W zależności od tego, kto jaki ten zakres skilli ma, potrzebuje, jak nim operuje, ta ocena będzie różna i w ramach danego stanowiska najlepiej przyjąć sobie taką skalę oceny każdej osoby. I ta skala może być 5-stopniowa, może być 3-stopniowa. Już Wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ musicie złapać sobie jakiś baseline, czyli musicie wiedzieć, gdzie jest ten środek, gdzie jest ten taki default. To znaczy, co to znaczy, że ktoś robi dobrą robotę. Jeżeli robi dobrą robotę, taką za którą mu płacicie, za to, co ma w zakresie obowiązków, za to, czego oczekujecie, to jest ta baza. I teraz wszystko, co powyżej, czyli na przykład jeżeli macie skalę 3-stopniową, znaczy, że to jest wybitny pracownik, super, przekracza wasze oczekiwania, robi dużo więcej niż od niego oczekujecie, jest proaktywny, wychodzi z inicjatywą, ma efekty, jest zaangażowany, lubi tą pracę, pomaga innym, wszyscy go doceniają, chwalą i tak dalej. Idziemy do góry. Ale z drugiej strony też musicie mieć skalę w dół. I teraz możecie mieć tą skalę, ponieważ jeżeli jest poniżej oczekiwań, znaczy, że coś tutaj jest nie tak. Więc wtedy musisz się zastanowić od razu, czy będziesz żałował, kiedy ten pracownik odejdzie, o czym mówiliśmy w odcinku 20. Bo jeżeli tak i będziesz żałował, to czas zacząć nad nim pracować. Czas dobrze wdrożyć plan naprawczy, czas porozmawiać na najbliższym spotkaniu 1 na 1. Słuchaj, co się dzieje, czy coś się wydarzyło, może jakoś możemy pomóc, może jest jakaś sytuacja w życiu tego człowieka, która sprawia, że jest dużo mniej zaangażowany, zaczynają się pojawiać problemy, czy może jakieś konflikty w zespole, czy między pracownikami w firmie. Wtedy to jest wyraźny sygnał, że trzeba z taką osobą zacząć pracować i zacząć reagować, ponieważ nie chcecie doprowadzić do sytuacji, że będziecie mieli samych ludzi, których w sumie to powinniście wszystkich zwolnić,
i nie ma komu robić, nic się nie dzieje, nic się nie posuwa do przodu. Także po to jest to istotne, żeby mieć tą skalę, żeby ona była możliwie obiektywna. I co ważne, że ta kwestia tego, ile stopni jest tej skali, to jest coś, do czego musicie dojść, bo może się okazać, tak jak Paweł powiedział, jest ten default i jeden stopień wyżej, jeden stopień niżej, ale potem z czasem się okaże, że na przykład jest ktoś wybitny albo ktoś wybitnie zły. No to wtedy jest niesprawiedliwe traktować tych trochę wyżej na tym samym poziomie z tym kimś wybitnym, albo tych, którym się tam trochę noga powinęła z jakimś totalnym leniuchem. Więc to jest coś, co sobie wykształcicie i co przyjdzie z czasem. Jak często oceniać, dokonywać tej oceny? Powiem tak, dobry menedżer ma tę ocenę zawsze w głowie, czyli dokonuje tych operacji setki codziennie i wie po prostu, że dana osoba jest na poziomie takim i robi wszystko, żeby ją wciągnąć na poziom wyższy. Więc o ile formalnie to może być i musimy sobie ustalić jakieś milestone'y, że raz na kwartał, raz na pół roku, w najgorszym wypadku raz na rok, tak formalizujemy to, gdzieś tam wpisujemy, robimy jakiegoś Excela, wysyłamy do bonusów czy coś takiego. To, co musicie robić, to zawsze po prostu wiedzieć, że Kowalski aktualnie dzisiaj jest poziom B, ale teraz pracuje, żeby być na poziomie A, a ktoś tam inny jest na jakimś innym poziomie. Dobrą praktyką tutaj na pewno będzie w sytuacji, kiedy organizacyjnie macie tą częstotliwość ustawioną bardzo rzadko, czyli na przykład macie oceny roczne w organizacji, żeby porozmawiać na spotkaniu 1 na 1, o którym mówiliśmy w 151 odcinku, z każdym pracownikiem, jak on tego oczekuje, kiedy by chciał zrobić sobie taki update, taką ocenę, taką ewaluację między Wami na spotkaniu 1 na 1, gdzie przygotujecie mu i spiszecie, gdzie jest w danym momencie, jak widzicie jego produktywność w danym momencie, bo ludziom to się przydaje. Są ludzie, którzy tego oczekują, że szef im powie good job, to jest dobra robota, tutaj oceniam Cię tak i tak i tak. Jeżeli dzisiaj przyjdzie szef i zapyta, jak tu pracownika oceniasz, bo muszę wysłać jutro budżet do centrali, to Ty to wiesz, to się dokładnie z tym zgadzam, że Ty jako lider musisz o tym wiedzieć zawsze, ale dobrze też ustalić z ludźmi, czy oni chcą mieć to częściej. Jeżeli chcą mieć to częściej, to właśnie czy to jest raz na kwartał, raz na pół roku, czy jeszcze rzadziej. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia, im częściej, tym łatwiej. Jeżeli macie te wszystkie rzeczy, czyli macie learning plan, success booki, macie te korpo ankiety tak zwane, czyli macie te badania, macie tutaj informacje z całej firmy, organizacji, macie swoje notatki, przemyślenia, to jest super, ale jeżeli którąkolwiek z tych rzeczy zaniedbacie, jeżeli o którąkolwiek z tych rzeczy nie zadbacie wcześniej lub dopiero zaczynacie to wdrażać, to moim zdaniem im częściej, tym lepiej. Dobrze zacząć od kwartału, później na przykład rozciągnąć to raz na pół roku. Do roku bym raczej nie schodził, ponieważ to jest też taki okres bardzo perfidny, który też jest niesprawiedliwy, no bo ktoś zasuwa cały rok i na przykład coś się po tym roku stanie i kicha. I nic z tego nie dostanie, więc nawet z poziomu firmy, jeżeli macie na to wpływ, to moim zdaniem chyba najbardziej takie sprawiedliwe okresy do oceny, które nie są ani za krótkie, ani za długie, to jest pół roku i wtedy możecie sprawiedliwie ocenić ludzi, sprawiedliwie też dać szansę do rozwoju, na awans, na bonusy, na premię, czy co tam w swojej firmie macie. Na sam koniec tego odcinka, jeżeli zastanawiacie się, co możecie zrobić już teraz, już dzisiaj, to co Wam proponuję, to zastanówcie się, kogo ze swojego zespołu zaniedbujecie, kogo zaniedbujesz pod tym kątem rozwoju, nauki, oceny. Może nie jesteś w stanie kogoś ocenić, bo nie masz podstaw, to zastanów się, kto to jest, dlaczego tak się dzieje i co możesz z tym zrobić. Czy to jest kwestia takiej retrospekcji i zastanowienia się nad tym, co ta osoba zrobiła dobrze, co zrobiła źle. Czy to jest kwestia wyznaczenia kierunku, wyznaczenia tego learning planu. Zastanów się również, jakie są ambicje, jakie są chęci tych osób, w jaki sposób chcieliby się rozwijać, co by chcieli robić, bo jeżeli tego zupełnie nie wiesz, no to też jest taka czerwona flaga, bo znika Ci z radaru bardzo ważny element pracy osób, z którymi pracujesz. I takich elementów może być więcej, więc jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, coś musisz poprawić w swojej pracy i ta apteczka Ci nie wystarcza, to wejdź na stronę nerd.management/konsultacje, wypełnij formularz, zapisz się i zobaczmy, jak możemy Tobie pomóc, czy może pomóc całej Twojej organizacji, abyście mieli lepszych liderów, lepsze procesy i działali skuteczniej, tak żeby te oceny pracowników były świetne i żebyście mieli świetnych ludzi, na których nie musicie narzekać, których nie musicie zwalniać i wymieniać co chwilę. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka z serii Apteczka Lidera. Za 2 tygodnie we wtorek o 8:00 będziemy dla Was znowu z konkretami. Do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć. Cześć!